Cześć! W dzisiejszym odcinku zabieramy Was na prywatną wycieczkę longtailem na 4 wyspy. Jeżeli jesteście ciekawi, czy warto wziąć taką prywatną wycieczkę, to koniecznie zostańcie z nami do końca. W międzyczasie, gdy czekamy na nasz transport na wycieczkę, chciałam Wam troszkę poopowiadać, jak to tutaj jest w Tajlandii. My już jesteśmy 3 tygodnie. Ja wiem, że Wy dopiero widzicie dosłownie ułamek z tej całej naszej podróży, ale naprawdę montaż zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu. Ja już trochę też jestem wykończona, bo cały czas zmieniamy lokalizację, cały czas coś robimy i spędzanie wieczorów na montażu naprawdę jest wykańczające. Dodatkowo po 3 tygodniach miałam już pierwszy kryzys, gdzie naprawdę bardzo tęskniłam za domem, do takiego stopnia, że po prostu mogłabym skoczyć w pierwszy lepszy samolot i wrócić do domu. Jednak troszkę jest wykańczające cały czas to spanie w hotelach, jedzenie w restauracjach, cały czas przemieszczanie się. Nie jest to takie proste, jak mi się wydawało na początku. Chciałabym Wam troszkę poopowiadać, jak wygląda życie w Tajlandii. No więc taki pierwszy punkt, który chciałam powiedzieć, ciekawostka, to, że w Tajlandii można kupić alkohol i papierosy tylko i wyłącznie pomiędzy 11 a 24. Więc jeżeli pójdziecie do sklepu i będziecie chcieli sobie kupić, nie wiem, piwko, nie wiem, o 10:30 albo 10:50 albo papierosy, to nie ma szansy, że Wam je sprzedadzą. To jest z tymi komarami. Często ludzie na Facebooku, na różnych grupach pytają się, czy jest dużo komarów, czy rzeczywiście trzeba się pryskać tymi sprayami. Ja Wam od razu powiem z mojego doświadczenia, nie wiem, czy to jest prawdziwe, czy nie, ale co ja zauważyłam, to generalnie tak, jak mieszkaliśmy w hotelach przy drodze, w mieście, tam gdzie są, wiecie, imprezy, restauracje i tak dalej, to tych komarów tak naprawdę nie ma. My się praktycznie wtedy w ogóle nie pryskaliśmy, nie byliśmy ani razu pogryzieni i było git. Podczas gdy, jeżeli na przykład jedziecie do takich resortów, w jakim my na przykład teraz jesteśmy, czyli mają bardzo dużo palm, bambusów, różnych zwierząt, typu na przykład gekony nam tutaj chodzą, jaszczurki, karaluchy, gdzieś tutaj czasem zobaczycie jakieś bąki, są też te... Zapomniałam, jak się nazywa. Warany. To rzeczywiście tych komarów jest bardzo dużo. My aktualnie śpimy w Ban Sainan Resort. Jest to naprawdę wielki, wielki resort. Powiem Wam szczerze, że tak jak go kocham, bo jest piękny, ma ten hamak i jest naprawdę cudny, tak go nienawidzę, bo naprawdę dojście z głównej ulicy do naszej willi zajmuje nam dobre jakieś 5 minut. Więc jak już na samym wstępie, jak się zameldowaliśmy, jak dostaliśmy taką wielką mapkę, jak wygląda ten resort, to naprawdę uwierzcie mi, że się przeraziłam, no bo to oznacza, że naprawdę trzeba daleko i długo chodzić do swojego apartamentu czy tam willi. Jeżeli nie chcecie komarów, nie lubicie komarów, to raczej polecałabym właśnie te hotele, które są bliżej głównej ulicy, i raczej ich nie powinno być. W naszym przypadku i tutaj, i na Kochlandzie, jak byliśmy, to rzeczywiście te komary były wszędzie i trzeba było używać moskitiery. Po prysznicu trzeba było od razu się spryskać sprayem na komary, bo naprawdę gryzły nas. Jeżeli oglądaliście mój odcinek o pakowaniu, to wiecie, co zabrałam, ale żałuję, że nie zabrałam kilku innych rzeczy. Przede wszystkim termoochrona na włosy. Wydawało mi się, że takie coś będzie ogólnodostępne wszędzie, ale byłam w wielu 7-Elevenach, byłam też w Watsonie i nie było termoochrony. Przepraszam, wczoraj byliśmy w Watsonie i kupiłam termoochronę, ale dosłownie jakiś taki olejek, który jest mega tłusty i do tego naprawdę to była jedyna termoochrona, jaką udało mi się znaleźć. Tak samo dla dziewczyn, kosmetyki. Nie znajdziecie tutaj ciemniejszych fluidów, więc raczej polecam Wam przywieźć sobie coś mocniejszego, żeby Wasza po prostu twarz się potem nie odróżniała tak, jak się odróżnia moja. Szczęście, że zabrałam ze sobą farby do włosów, bo tak jak myślałam, tutaj nie ma szansy na znalezienie farby do włosów o kolorze blond. Dodatkowo Patryk zdecydował zapuszczać brodę na tym wyjeździe i normalnie nie ma nigdzie, ani w Watsonie, ani w 7-Eleven, żadnych olejków, past, kremów, aby pielęgnować tą brodę, więc
taki tip dla mężczyzn, weźcie ze sobą kosmetyki do pielęgnacji brody. Coś, co nam się bardzo sprawdziło na tym wyjeździe, to kamerka. My mamy ze sobą kamerkę Xiaomi i naprawdę jest świetna. Za każdym razem, gdy tylko wchodzimy do naszego nowego hotelu, ustawiamy kamerkę i dzięki temu jesteśmy bezpieczniejsi o nasz bagaż, o nasze sprzęty, bo jednak tego jest dużo i naprawdę one są bardzo, bardzo drogie. Więc mega polecam, cały czas możecie sobie monitorować pokój na aplikacji i tak samo dostajecie powiadomienia, jeżeli ktoś do pokoju wejdzie lub coś się tam poruszy, to macie automatycznie sygnalizowane na apce. Czym najlepiej się poruszać? Tuk-tuki, fajna rzecz, ale są droższe, o wiele, wiele droższe niż taksówki. Powiedziałabym 2 razy droższe. Ciężko się nam targuje, nie jesteśmy jeszcze w tym zbyt dobrzy, ale generalnie jeżeli chodzi o taksówki, to bardzo polecam albo Grab, albo Bolt. Ja generalnie zawsze sprawdzam obie aplikacje, jaka jest cena, ale personalnie uważam, że na Bolcie te ceny są tańsze. Dodatkowo można sobie wybrać opcję gotówki, macie od razu pokazaną cenę, jaką zapłacicie, więc w takich sytuacjach, gdy na przykład kierowca się nie zjawia, albo widzicie, że nie wiem, troszkę leci w chuj, powiedzmy sobie szczerze, i czeka, żebyś ty skancelował tą taksówkę, to wtedy po prostu macie tą ochronę, że nie pobierze wam pieniądze, nie musicie się potem wykłócać, więc personalnie uważam, że Bolt jest o wiele lepszy. Jeżeli chodzi o wszelkie możliwe busy, promy, łódki, motorówki, autobusy, to z całego serca polecam aplikację 12Go. Może czasem jest troszkę droższa niż jakbyście kupowali gdzieś tutaj lokalnie, ale macie tą gwarancję, że na pewno ona będzie, nie musicie się stresować, wiecie, o której macie być na porcie, gdzie macie iść, naprawdę są świetni. I tak samo ostatnio jechaliśmy do Khao Sok. Będzie też odcinek z Khao Sok niedługo, ale gdy jechaliśmy do Khao Sok, to naprawdę uwierzcie mi, że bus podjechał po nas punktualnie o 7:30, a dodatkowo jeszcze powiem wam, jak nie ma dużo ludzi, to po prostu zabiera was i macie taki VIP bus tak naprawdę, więc tak jak nam się udało, naprawdę mega nam się udało, że bus był całkowicie pusty i mieliśmy cały bus tylko dla siebie. A jeżeli byśmy chcieli tak naprawdę jechać taksówką, to by ona kosztowała o wiele, wiele więcej. I macie jeszcze jakieś pytania odnośnie Tajlandii, to bardzo chętnie na nie odpowiem. Dajcie znać w komentarzach, co was interesuje, a ja chętnie to dla was nagram i chętnie odpowiem na wasze pytania. Jeszcze odnośnie mojej tęsknoty za domem, już jest coraz lepiej, naprawdę. Ostatnie 2 dni zrobiliśmy sobie takiego totalnego chillu po prostu. Siedzieliśmy w hotelu, odpoczywaliśmy, nie wychodziliśmy zbyt dużo i naprawdę bardzo tego potrzebowałam. Porozmawiałam też z moimi przyjaciółkami, porozmawiałam też z moją mamą i naprawdę dużo mi to dało. Mam nadzieję, że ten kryzys już nie wróci, bo chciałabym się bardzo cieszyć tymi wakacjami. Patryk też był bardzo dla mnie dużym wsparciem, naprawdę zaopiekował się mną, widząc, że ja po prostu mam łzy w oczach co chwilę, więc naprawdę jestem bardzo mu wdzięczna za to. Samodzień? Chyba tak. A. No, Smakuje jak twój. właśnie o tobie mówiłam. Aha. Także już pomalutko będziemy się zbierać. Musimy zadzwonić na recepcję, żeby przyjechał po nas tuk-tuk, bo tak jak mówię, nie ma szansy, żebym ja szła taki kawał drogi z naszej willi do recepcji, bo naprawdę jest dobre 5 minut na nogach i to by nas totalnie wykończyło. No dobrze, nadszedł czas, żeby się wymeldować. Oddaliśmy już klucze, poprosili nas tylko, żebyśmy poczekali chwilę, żeby sprawdzić, czy nie uszkodziliśmy chyba pokoju. To jest mega dziwne. Pan przyjechał po nas tuk-tukiem, zadzwoniliśmy na recepcję, żeby przyjechał odebrać nasze bagaże, bo naprawdę tego jest tak dużo i byśmy się tak mega męczyli tutaj idąc, a tak to raz, 2, wiecie, daliśmy 100 batów, więc dyszkę i jest git, nie? Więc teraz czekamy na nasz transfer, na nasz long stay boat, no i będziemy się, myślę, że świetnie dzisiaj bawić. Tutaj też już są święta, pokażę wam troszkę, jak to wygląda. Praktycznie wszędzie tutaj w Tajlandii są takie ozdoby bożonarodzeniowe, dekoracje są wszędzie i tak naprawdę prawie w każdym barze puszczają piosenki bożonarodzeniowe, wszystkie takie Merry Christmas i tak dalej. Nawet w restauracjach, które są typowo innego wyznania religijnego. Więc też jestem mega zdziwiona, bo wiecie, jest wszystko, nie wiem, no halal i tak dalej i wiem, że oni nie obchodzą świąt Bożego Narodzenia, a mimo wszystko w tych miejscach też słychać piosenki.
Generalnie przez to, że Patryk tutaj dronuje w różnych zakazanych miejscach, to musi mieć permity. Patryk skorzystał z agencji specjalnej, która się tym zajmuje i naprawdę pani już ma go dość, bo naprawdę tyle permitów, podobno te permity zajmują bardzo, bardzo dużo czasu. Ale jeżeli latacie dronem, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, a Patryk na pewno odpisze, jak składać takie papiery, bo naprawdę dobrze tutaj wynająć taką agencję. One nie są jakoś bardzo, bardzo drogie, a przynajmniej macie spokój i wiecie, że na 100% będzie wszystko zrobione. No i podjechał już po nas transfer, który zabierze nas na miejsce, gdzie możemy wsiąść do naszego longtaila. Uwielbiam te pick-upy, naprawdę one są takie słodkie, naprawdę genialne. Uważam, że w Polsce powinno takie coś być, bo naprawdę inaczej się zwiedza wszystko. Gdzie mi się tu tutaj pchasz? Thank Thank you! Komkuka! Thank you. Także jedziemy, popatrzcie, nawet tutaj jest taki wiatraczek, co prawda nie włączony, I nie działający. ale naprawdę to jest świetne. Ja uważam, że takie rozwiązania powinny być w całej Europie. Oczywiście u nas by to nie weszło, bo nie ma możliwości zapięcia pasów i wiadomo, jest to niebezpieczne, ale naprawdę tutaj jest to super. Prawda, Patryk? Tak. Powiem wam szczerze, że mam wrażenie, że ja mojego mężczyznę tylko nudzę. Mam nadzieję, że jak wy oglądacie tego vloga, to nie macie dokładnie takich samych wrażeń jak Patryk i nie ziewacie tak jak on. Tak. Nie wyrażam. A jeszcze tak wam powiem, że bardzo dużo na tych vlogach wszyscy jedzą na night markecie. Moja osobista opinia jest taka, że oczywiście jak najbardziej warto na nie iść, ale powiem wam szczerze, że o wiele więcej wydajecie niż jakbyście jedli w restauracji. Dla przykładu, większość rzeczy na night markecie jest tak, że nie wiem, macie na przykład jakieś tam samosę, czy roti, czy jakieś tam krzykie skewers, czy nie wiem, cokolwiek tak naprawdę i wszystko zazwyczaj kosztuje 100 batów. Czasem 50, czasem 100 batów, ale to są takie malutkie, wiecie, pojedyncze sztuki. Oczywiście się tym najecie, jeżeli kupicie sobie parę sztuk różnych rzeczy, ale wydajecie tak naprawdę o wiele więcej, około 500-600 batów, podczas gdy na przykład jakbyście poszli do restauracji, to macie pad thai'a i to jest taka wielka porcja, że tak naprawdę najecie się jak nie wiem i zapłacicie za niego 150 batów, więc z jednej strony tak, oczywiście night market jest super, bo macie okazję spróbować wszystkiego, ale też nie myślę, że tam będzie najtaniej, bo wcale nie jest najtaniej na night markecie. Powiedziałabym, że jest o wiele drożej niż w restauracji. No i jak tutaj jest z tymi porami suchymi i deszczowymi? Ja powiem wam, że jesteśmy już ponad 3 tygodnie i co? I już padało, nie wiem, 3 albo 4 razy. Jednego dnia to naprawdę padało tak mocno, że praktycznie nie dało się wyjść z domu. Tak jak mówię, wcale ta pora sucha nie jest taka w pełni sucha, ale zazwyczaj poza tym jednym razem, gdzie naprawdę padało tak 3 godzinki, myślę, maksymalnie, to jak padało wcześniej, to może padało tak, nie wiem, godzinkę max, pół godzinki, 20 minut. Zobaczcie to pewnie w moich vlogach, jak tylko się do nich zabiorę, bo oczywiście z opóźnieniem troszkę tutaj wszystko montuję. Przepraszam was bardzo za to, ale po prostu no, ciężko to robić, mając tyle zmian lokalizacji. Dodatkowo, wiecie, te upały naprawdę nie pomagają. Tutaj naprawdę zrobienie 500 metrów do restauracji to jest męczarnia, naprawdę jest ciężko. No i tak jak mówię, no chcemy też tutaj się troszkę bawić i chcemy naprawdę spędzać trochę czasu niż tylko siedzieć na tych laptopach, montować. No ale najważniejsze, że wrzucam i może być trochę nie po kolei, ale staram się jak mogę. I już chyba podjeżdżamy do miejsca, gdzie będziemy wchodzić na nasz private longtail boat. To jest totalnie pierwszy raz, kiedy będę na takim prywatnej wycieczce. Wcześniej byliśmy na takich grupowych i powiem wam, że było też super. Ostatnim razem spotkaliśmy bardzo super ludzi, Agę i Rafała, których bardzo pozdrawiamy. Mam nadzieję, że kiedyś Aga opowie wam, jaka jej się sytuacja przydarzyła tutaj i jak wylądowała w szpitalu, jak to wszystko wyglądało. Tutaj nas pani odebrała od razu z busika. Pierwsze pozytywne wrażenie, naprawdę, no jednak jak to jest private tour, to jest private tour i naprawdę was dbają.
Mamy chyba 2 guide'ów, nie jestem pewna. Tutaj kazali nam podpisać jakieś papiery. Ja nie wiem, co nam kazali podpisać, bo poszłam do toalety. Jeszcze przed. No i co? No i zaczynamy naszą podróż. Okazało się, że hotel, w którym w ogóle, do którego będziemy się przenosić zaraz po wycieczce, tylko musimy odebrać bagaże z tamtego hotelu i tu się przenieść. W każdym razie hotel, do którego będziemy się przenosić, jest w sumie tutaj 2 minuty stąd, więc tak naprawdę troszkę musieli nadrobić drogi, żeby nas odebrać stamtąd. Oryginalnie plan był taki, że my się przeniesiemy rano do nowego hotelu i zostawimy nasze bagaże, żeby już jak wracamy, to żebyśmy już po prostu już mogli od razu się zameldować, ale przez to, że mamy naprawdę bardzo, bardzo drogie te sprzęty, baliśmy się, naprawdę się baliśmy zostawić to hotelu, którego nie znamy, nie jest on w takim standardzie, jaki mamy teraz, więc woleliśmy zostawić w tamtym, gdzie naprawdę wiemy, że na 100% mają tam dużo zabezpieczeń, nawet ten plecak z turbo sprzętem, czyli właśnie laptopy, kamery, drony i tak dalej, to nam zanieśli do takiego pokoju zaraz za recepcją, więc wiemy, że na pewno będzie bezpiecznie. To jest właśnie ta firma, która nas zabiera. Tak jak mówię, mamy naprawdę super opiekę od samego początku i będziemy polecać tą firmę. Oczywiście zobaczymy, jak będzie dalej, bo jesteśmy na początku naszej podróży. Sawadika! Jesteśmy już na łodzi, naprawdę jest super. Właśnie fajnie mega, że zaparkowali tą łódź tutaj bardzo, bardzo przy samym brzegu, bo nie musieliśmy jakoś mega głęboko wchodzić do wody i łatwo się weszło, bo tego się troszkę bałam. Ale słuchajcie, popatrzcie, co na nas przygotowali, bo naprawdę to jest piękne. Popatrzcie na te poduszeczki, kwiatuszki, takie słodziaszne, naprawdę jestem zachwycona. We are here at the pier, Nopparatara Pier. So our first stop, we will go for the Chicken Island first. We're gonna spend the time there around like half an hour, and then we go for take some picture with the chicken head, and then we do one snorkeling around here, and then we come back for the sandbank area, and then we move here to Riley Bay. I wypływamy już na naszą morską wyprawę. Pusie i ja. Wiem, że na ten widok musieliście czekać tak długo, ale już jestem. Ja myślę, że nam brakowało takich wycieczek, takich pięknych momentów, bo jednak jak się tak siedzi w domu, w ogóle to krabi i no krabi generalnie tak sprawiło, że naprawdę już zaczęłam się, nie wiem, zaczęło mi być smutno, zaczęło mi być ciężko, a właśnie potem takie momenty jak te sprawiają, że Boże, chcę się żyć. Ale wieje, razi, ale jest cudnie. Jak wrażenia póki co? Mamy nielimitowaną kolę. I mamy słodkich partnerów I słodką dziewczynę. i słodką dziewczynę. Mua. Patryk mnie właśnie uświadomił, że my mieszkaliśmy dosłownie przy tej wyspie tutaj. Tam jest gdzieś dalej Monkey Trail, a Riley Beach jest gdzieś tutaj. Właśnie podpływamy pod pierwszą wyspę, Kokoda, właśnie ją mijamy. Chyba się tutaj nie zatrzymujemy, ale chciałam już wam pokazać, żebyście widzieli, jak ona wygląda. Ona niby jest największa, tam jedna z większych z tych, jest Chicken Island i ta jest Kokoda. Dla mnie ona jest wciąż bardzo mała, więc zastanawiam się, jakie będą te inne, które są wiele mniejsze. Jak będziecie kiedyś w Tajlandii, będziecie się zastanawiać, dlaczego te longtaile mają takie odsłonięte te silniki. I nas bardzo to ciekawiło, właśnie ostatnio byliśmy na Kokiajojaj albo Kokiajojaj, no i właśnie mówimy, kurczę, czemu te silniki są tak odsłonięte? I Pan właśnie nam powiedział, że generalnie jak są odsłonięte, to o wiele łatwiej im je naprawiać, a druga sprawa, to są silniki podobno z innych maszyn, typu samochodów, oni po prostu je biorą jako second hand i je tutaj jakby montują w tych longtailach, więc taka ciekawostka dla Was, żebyście wiedzieli, dlaczego to tak wygląda. Są zazwyczaj bardzo głośne, nasza wyjątkowo nie jest głośna, chyba że po prostu siedzimy sobie tutaj na samym przodzie i dlatego tego nie słuchać, ale niektóre są naprawdę mega głośne. Ja właśnie Wam pokażę, bo jak podjeżdżamy sobie tutaj do longtaila i właśnie pokażę Wam, o czym mówię. Te longtaile mają tutaj taki silnik, wszystko jest po prostu na zewnątrz, wszystko. Dobra, podjechaliśmy sobie na wyspę, jesteśmy na Chicken Tailu, czy na jego ogonie. Patryk zaraz pewnie coś podronuje i zobaczycie to z innej perspektywy.
często jak jesteśmy na tych różnych wyspach, to są te znaki, że nie można latać dronami. Patryk nie może sobie pozwolić na jakieś problemy prawne z dronami albo konfiskatę drona, bo nie jest to dron za 2000, tylko jest o wiele droższy, więc my woleliśmy sobie to załatwić. Jeżeli potrzebujecie jakieś porady, to na pewno napiszcie do Patryka na jego Instagramie, on wam powie co i jak, bo znaleźliśmy super firmę, tak naprawdę to ja znalazłam. W każdym razie, jak tylko dojechaliśmy, nasza firma wycieczkowa wydrukowała nam wszystkie permity, które już uzyskaliśmy. Poszliśmy pokazać i zrobili zdjęcie tych permitów, będą nam robić zdjęcia naszego drona i teraz możemy sobie legalnie wystartować. Naprawdę jest przepięknie, jest cudnie tutaj. Tutaj się zatrzymaliśmy, możemy sobie skorzystać z toalety. Jest tutaj też taki bar, gdzie można sobie kupić jakieś soft drinki, chipsy i tak dalej. Akurat w naszym wypadku firma wycieczkowa zapewniła nam wszystkie rodzaje napoi, wodę, kolę, ice tea i tak dalej, więc nie musimy się o takie rzeczy martwić. Ja tylko sobie skorzystam z toalety, no i będę tutaj pilnować Patryka, który będzie dronować, ale na szczęście ma tutaj towarzystwo i dużo spędza z nimi czasu i sobie dużo z nimi gada, więc ja przynajmniej się nie muszę martwić, żeby na tego drona patrzeć. Zobaczmy sobie w takim razie, co Patryk nagrywa. Waiting around till the sun comes out, and you tell me I've been here. There's fog in the air, and the trees are bare. Well, I guess it's that time of year. Tak jak wam mówiłam w pierwszym odcinku, nie chcę wam pokazywać tylko takich pięknych widoków, które właśnie mamy za sobą, ale też taką naprawdę prawdziwą Tajlandię. Bo szczerze mówiąc, też najbardziej tego obawiałam. Pamiętam, jak chyba pierwszy raz powiedziałam mojej przyjaciółce Marysi, którą serdecznie pozdrawiam i polecam zajrzeć na jej profil, bo naprawdę robi świetne vlogi i jest o wiele lepsza niż ja w tym wszystkim. W każdym razie, jak powiedziałam pierwszy raz Marysi o tym, że planujemy taką podróż, ona mówi: masakra Dosia, ty się w ogóle do tego nie nadajesz, ty lubisz luksusy i tak dalej. A ja jest takim miejscem, które naprawdę do ciebie nie pasuje i nie widzę cię absolutnie w tym miejscu. Powiedziałam: spokojnie, spokojnie, dam sobie radę. Na początku, szczerze mówiąc, też tak miałam, że jeszcze pamiętam, że 3-4 lata, jak Patryk mówił, że może do Tajlandii, powiedziałam: nie, ja chcę cywilizację, chcę normalny kraj, gdzie wiecie, jest normalnie, że jest na bogato i tak dalej. Ale bardzo się do tego przekonałam i bardzo mi się spodobało takie miejsce, więc postanowiliśmy tam polecieć. Właśnie pokażę wam uroki, albo dla kogoś minusy mieszkania, czy życia w Tajlandii, czy zwiedzania Tajlandii. Ja na ten moment widzę to jako urok, chociaż wiem, że jeszcze parę lat temu powiedziała: o masakra, w życiu nie polecę do Tajlandii. Pokażę wam toaletę na tej wyspie, jak wygląda, ale to nie jest tylko na tej wyspie, ale bardzo często, generalnie jak będziecie do jakiejkolwiek restauracji, to się spotkacie z takim czymś. Nie wziąłam sobie klapków z naszego longtail boata, więc wchodzę, ale bardzo dużo toalet właśnie wygląda tak w Tajlandii. Powiem wam szczerze, że jeżeli tak wiadomo, kobiety, albo przynajmniej ja, pisamy na Małysia, to powiem wam, że nawet się łatwiej sika tak niż jak w normalnej toalecie, ale tak jak mówię, no niektórym ludziom może to przeszkadzać. I wtedy, od razu mówię, wciąż można odwiedzać Tajlandię, wciąż można się świetnie bawić, tylko po prostu wybierajcie sobie resorty, w których na przykład byliśmy, tak jak pokazywałam wam w zeszłym odcinku, gdzie ta toaleta naprawdę, ja wam nie pokazywałam w tym odcinku, ale miała, wiecie, podgrzewane siedzenia, nie wiadomo co i tak dalej. Naprawdę musiałabym wam to pokazać, bo ja tych wszystkich funkcji nawet nie próbowałam, ale zawsze było tak, że jak siadaliście na kibelku, to było podgrzewane siedzenia. Thalassa Boat Tour naprawdę świetni są. I oni naprawdę zorganizowali nam świetną wycieczkę tutaj. Można naprawdę się mi super dogadać. Mamy tutaj pana tego i mamy tutaj panią, która naprawdę super nam pomagają. Thank you! My już po pierwszym przystanku naprawdę na tą wycieczkę długo czekałam i byłam mega podekscytowana. Powiedziałam, że będzie super. Przede wszystkim dlatego, że to nie jest tak popularna wycieczka jak Maya Bay czy James Bond i tak dalej, więc wiedziałam, że będzie mega ekstra. Wracamy do chillowania sobie tutaj i do leżakowania na naszym boacie. Jak to pan pokazał, idziemy teraz zobaczyć Chicken Head.
the sun comes out and you tell me I've been here. There's fog in the air and the trees are bare. Well, I guess it's that time of year. Mieliśmy nurkować, Like how long? a się okazało, że tam jest jellyfish, nie wiem, już widzicie, to takie różowe. Były aż dwie, które widzieliśmy, takie różowe. No i powiedzieliśmy, że nie chcemy ryzykować, bo jednak no, troszkę się boimy tego. Zostać przez takie coś porażonym, bo to chyba jest porażenie. To, że nie można było nurkować, to podpływamy sobie pod inną wysepkę. Mieliśmy do wyboru albo na tą popularną Poda Island, albo na taką dziką. Ale na tą dziką trzeba podpłynąć, więc nie zobaczycie nas nic z tej wyspy, ponieważ musimy popłynąć. Mamy tu niby waterproof buggy, ale stawiamy wszystko tutaj, żeby nic nie zamoczyć. Nauczeni swoim doświadczeniem, więc po prostu podpłyniemy sobie tam i poczujemy sobie na spokoju. Nawet to dobrze nam zrobi, że będziemy bez kamery, bez telefonu, bez wszystkiego. Dobra, jednak nie musimy płynąć. Okazało się, że możemy podpłynąć pod sam brzeg, więc nie będziemy musieli płynąć. here. A nie będziemy mogli wszystko wziąć ze Not sobą, everyone, więc but yeah, bardzo a spoko. lot. Pan powiedział, że jest być normalnie tutaj grup, które nie przejeżdżają, Yes, tylko the king, you're private a tury, queen. więc jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo lucky, że możemy tutaj być. Pokażę wam, jak to wygląda, jak podpływamy. Proszę. A nie, ludzie tutaj się spinają po takich liniach, żeby wejść do tej skały. Patek też tam poszedł, ale nie wiem, czy tam wejdzie. No patrzcie, to jest po prostu przepięknie. Naprawdę przecudnie. I nie każdy ma okazję tutaj wjechać. My wjechaliśmy, ale normalnie takie grupowe wycieczki tutaj nie sumują. My właśnie dopływamy do Poda Island, a jest to największa z tych 4 wysp. Jak widać, tutaj jest dużo łódek, tutaj wszyscy prawdopodobnie lunchują, my prawdopodobnie też będziemy lunchować, ale słuchajcie, chciałam wam jeszcze coś pokazać przy okazji tego, co wzięliśmy na tą wycieczkę. Jeżeli jesteście kiedykolwiek w Tajlandii, to kupcie sobie to jakby sushi. Generalnie tutaj macie taką instrukcję, że macie na początku ściągacie tutaj, jakby odpinacie ten pasek, potem z jednej strony i z drugiej i wychodzi taki trójkąt. My zawsze wybieramy ten trójkąt z łososiem i sosem teriyaki. Jest po prostu przepyszny. Ja to praktycznie jem każdego dnia, więc jeżeli jesteście w Tajlandii, to koniecznie tego spróbujcie. Z takim widoczkiem będziemy jeść nasz lunch. Przygotowali dla nas pyszne jedzonko. Patrzcie sami, mamy też kawkę z Chiang Rai i specjalnie dla mnie zrobili opcję bez seafoodu, bo ja nie mogę, więc mega, że spytali się o takie rzeczy i mogę mieć też coś dla siebie. No i dobywamy w końcu do Railay Beach, nasz ostatni tutaj przystanek. Będziemy tutaj obserwować zachód słońca z łodzi i następnie prawdopodobnie będziemy robić jakiś snorkeling. Naprawdę uważam, że jeżeli prywatne wycieczki, to nie na jakieś pipi, na te popularne spoty, tylko na troszkę właśnie mniej popularne. I tak wiadomo, byli ludzie, bo byli, ale lepsze są takie spoty, bo jest mniej ludzi, jest ten klimat i naprawdę widzicie coś wyjątkowego, a nie tak, że będziecie widzieć pełno boatów, pełno tych longtailów, pełno ludzi i w sumie ciężko w ogóle zrobić zdjęcie, a jak go zrobicie, to z ludźmi, więc trzeba potem je edytować w AI-u i usuwać tych ludzi, więc lepiej naprawdę wybrać wycieczki, które ludzie tak nie wybierają i które nie są tak popularne. Podobno tam był kręcony Jurassic World. Dużo ludzi podobno nazywa tą wyspę Happy Island.
w czasie zachodu słońca podobno bardzo dużo nietoperzy wylatuje z tych skał i idzie szukać jedzonka. I głównie one wylatują, gdy jest zachód słońca, więc zobaczymy, czy coś zobaczymy. Ja wiem, że to jest bardzo dużo małpek. Tak jak tutaj Pan powiedział, są friendly monkeys, jest monkey mafia. Więc pytałam się Pana, co najlepiej robić, żeby uniknąć jakichś kradzieży, żeby nam nic nie porwali i tak dalej. Więc jego rada była oczywiście nie ze sobą żadnego jedzenia i trzymać ze sobą patyk zawsze, bo podobno te małpki się boją patyka, więc po prostu będziemy siedzieć, będziemy chodzić z patykiem, więc to jest dobry tip, jak coś na przyszłość. Jak wypróbujemy, to Wam damy znać. Tutaj na zachód słońca przygotowali dla nas piękne owocki. Będę je pewnie jadła sama i sama będę oglądać zachód słońca, bo Patryk jest zajęty. Mogliby tu jeszcze mi chłopaka załatwić. Także dobrze, że tu jesteście, przynajmniej dla Was. Mam co nagrywać. Bye bye! Powiem Wam jeszcze, jaki jest plus takich private tourów. Przynajmniej w naszym związku. Przynajmniej chociaż raz nie muszę patrzeć na Johna Patryka, nie muszę go trzymać, nie muszę go obserwować, nie muszę pilnować, jak ląduje, jak startuje i wszystkie inne możliwe rzeczy, bo od tego ma Patryk towarzystwo. I wszyscy tutaj chętnie z nim siedzą, on ma towarzystwo, ja sobie w spokoju oglądam zachód słońca i każdy jest zadowolony. No wiadomo, byłoby jeszcze fajnie, jakbyśmy ten zachód słońca razem oglądali, no ale nie można mieć wszystkiego. Przynajmniej ja mogę sobie ten zachód słońca oglądać w spokoju i się nim rozkoszować. Czy warto? 100%. I warto naprawdę zainwestować i wybrać się na takie coś, bo przeżycia są niezapomniane. I przede wszystkim macie tutaj taką swobodą, nie wiem, chcecie podpłynąć tutaj, tam, to tak naprawdę dla Was to robią, więc na przykład w szczególności jak Patryk sobie dronował, no to dla niego to było idealne. Wystarczyło powiedzieć, potrzebujemy być bliżej, żeby mieć lepszy zasięg i tak, czy nie wiem, chcemy lepiej widzieć zachód i dla nas robili wszystko, więc na pewno to jest o wiele lepsze doświadczenie niż motorówką. Dajcie znać w komentarzach, czy byliście na takiej wycieczce, czy nie byliście i pamiętajcie, jeżeli macie jakieś pytania do mnie odnośnie Tajlandii, czy na przykład tutaj wybieracie i chcecie tak naprawdę się dowiedzieć, jak to tu jest naprawdę, to napiszcie w komentarzach i ja Wam dam znać. Wesołych świąt Bożego Narodzenia. My już właśnie zaczynamy Wigilię. W Polsce jest dopiero 12, u nas już jest 18:30, więc czas na oficjalną Wigilię. Patryk na Wigilię wybrał sobie fried squid. Tak jest. No bo ma być rybka, no to jest rybka, prawda? A ja zamówiłam sobie spaghetti carbonara. Jeszcze 11 posiłków przede mną. Słuchajcie, robimy sobie z Patrykiem prezenty na święta i mamy do wydania tylko 300 batów na to, więc będzie gruby struggle. Zobaczyłam już koszulki i myślę, że mu kupię jakąś koszulę na te święta, żeby miał pamiątkę i żeby mógł w niej chodzić, ale zobaczymy, czy się uda mi zmieścić w budżecie. Więc trzymajcie kciuki. Mam zadanie. Zadaniem jest znalezienie prezentu dla mojej kobiety. No tyle to k***a, żeśmy nawet się nie składali na wigiliach klasowych w liceum. Słuchajcie, nie wiem co myślicie o tej koszulce, ale mi się mega podoba. Jest taka tajlandzka i myślę, że ją kupię. Oczywiście jestem pierwszy lepszy w sklepie, ale mi się mega spodobała już od razu. Wiem, że do mnie poszła do pierwszego sklepu obok. Ja możliwe, że też pójdę do pierwszego sklepu obok, natomiast problem jest taki, że nie wiem, w którą stronę poszła, więc albo lewo, albo prawo. Poszedłem w lewo i pierwszy sklep to jest lodziarnia, więc loda mi chyba nie kupiła. No chyba, że... Natomiast drugim sklepem, albo raczej pierwszym z lewej, albo z prawej, jest taki sklep. No nie wydaje mi się, żeby miała coś mi kupić tutaj. No chyba, że byłaby to zabawka dla dzieci. No ale chyba to nie było to, więc ja postaram się wysilić trochę bardziej. Zmieściłam się w... Thank you. Zmieściłam się w
300 batach. Pierwszy sklep i kupione, ale chciałam szybko to kupić i bardzo mi się spodobała ta koszulka od razu, więc uznałam, że będzie super. Czyli nie wezmę pierwszego sklepu z lewej, tylko drugi albo trzeci. No bo chcę pokazać jej, że mi zależy. Czyli jeszcze idę sobie kupić fluid. Dobra, zmiana planu, jadę w drugą stronę, bo wpadłem na głupi pomysł. Zobaczymy, czy się uda, bo nie wiem, czy jeszcze to się da kupić. I will buy her this. Yeah. I can give you that now, but just don't go anywhere. I'll come to you, okay? So this one is 100. Yeah. I'll be here in 10 minutes, okay? And I'm gonna spend 200, okay? Okay, you come back. Are you okay? Yes, if she comes with me, tell her I paid 1000 baht. Okay. Okay? Yeah. Okay. See you in a minute. Dobra, mam wszystko. Zobaczymy, co mi kupi. Jestem podekscytowana. Zostało mi 200. Myślę, że za stówkę sobie pójdę na półgodzinny masaż. Albo w zasadzie mogę za 200 pójść na półgodzinny masaż, a tamten prezent już jest ogarnięty. Więc myślę, że jest super, bo zdążyłem wydać troszkę pieniążków, a jeszcze troszeczkę zostanie dla mnie. Mam jeszcze pomysł, akurat zgłodniałem, a strasznie ciężkie to szukanie prezentów. No kupiłbym sobie tosta, ale nie jestem na tyle głodny, więc muszę kupić coś innego. No. To kupiłem sobie Snickersa na rano i zostało mi jeszcze 155 batów, więc trzeba coś mądrego kupić jeszcze, zobaczymy co. No nie przemyślałem tego, dużo pieniędzy mi nie zostało. O, może tutaj wejdziemy do środka. Też musi być to coś takiego oryginalnego. Natomiast no, co je kupię? Kartkę? Chyba głupi pomysł, nie? Nikt kartki nie chce, chyba że skarpetki. O. Hello. Good you? Tu coś znajdziemy może, o. Za jakieś drobne. Ale chyba mnie nie stać na takie rzeczy. Kurde, kupę kasy to... Something stupid. Kopun grab. Thank you very much. Yay. Dobra. Zakupy uważam za udane. Tak bardzo udane, że aż fajerwerki gdzieś tam strzelają z tej okazji. Jakby co to za 5 batów je kupiłem, Domi, to dla ciebie, a że ich nie widzisz w tym momencie, no to już twój problem. W każdym razie one były właśnie w tej cenie. Myślę, że będzie bardzo zadowolona. No zaraz zobaczymy jej reakcję. No bardzo chciała pierścionek. No dobra, idziemy, zobaczymy co będzie. Coś przygotował dla mnie. No całą serię niesamowitych wydarzeń. Ja jestem kreatywny. No, pierścionek, ale kurwa zgadła. Ale jaja. No to się zdziwi. Dobra. No to daj rączkę. Trzymaj swoją reakcję. Boję się. Bardzo proszę. Tak. Merry Christmas. Patrz jaki kochany. No jest wykorzystywany, ale dzisiaj mamy święta. Piękny prezent na święta. A pierścionek spokojnie, do pierścionka jeszcze dojdziemy. Musisz się odwrócić. Jeszcze się nie patrz. Muszę to odpakować. Odwróć się. Powiesz tak? Nie powiem tak. No popatrz jaki piękny. Patrz, co to kurwa jest. Mam najgorszego chłopaka ever. I kupił mi jakieś gówno. Nigdy więcej żadnych prezentów jej nie kupuję, bo nie docenia. Ale patrzcie się, zgadła z pierścionkiem. Powiedziała pierścionek, dostała pierścionek. Popatrzcie się. Szkoda tylko, że nie ten, co chciałam, No, nie? a nie szkoda, że złote akurat, wiecie? No, ale to jest właśnie wdzięczność kobieca. Nie no, zabiję go. Zabiję go, serio, zabiję go. Czas na mój prezent i na reakcję Patryka na mój prezent. Wszystkiego najlepszego z okazji Bożego Narodzenia. I chciałam, żeby twój prezent był niezapomniany i żebyś do końca życia go pamiętał. Zupełnie inaczej podeszliśmy do zadania. Kupiła mi koszulę, ja pierdolę. Brakowało skarpetek. Jakie są najbardziej znienawidzone przez Polaków prezenty? Ja wam powiem. Na pierwszym miejscu skarpetki, na drugim miejscu kosmetyki, na trzecim miejscu koszula. Podoba ci się wzór?
2XL, serio. No. Za mała, nie? I teraz popatrzcie się. To? Czy to? Właśnie, powiedzcie w komentarzach, co wolelibyście dostać. Takie coś? Czy takie coś? Co jest bardziej praktyczne? Dziękuję, Podoba kochanie. ci się? Very thoughtful present.